No, jaho teraz. Jaho! Isayuki z tej strony! Witam, 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 witam. Ja się tu poprawię na fotelu, dosiądę. Gra wydaje mi się, że nie jest jakoś super głośno, ale nie wiem jak dla was, więc czekam na info. Dzień dobry wieczór, witam, witam, witam. Zaczynamy? Tak, zaczynamy. Detektywa Grimoire, nie wiem jak się dokładnie czyta jego nazwę, ale czytam to trochę jak ten. W Kronikach Zbrodni jest taki ten, jest noir, czy noir? Ten noir, co jest napisane. Noir. Detektyw Grimoire. Będziemy czytać. Na czym wczoraj? Na czym wczoraj? witam dobrodziejkę, czarodziejkę, czarownicę teraz. Gra jest ogólnie, jeżeli dobrze pamiętam, tylko po angielsku. Zobaczymy jak pójdzie. Jak francuski. Dokładnie. Dobra gra, polecam. Tak, też uważam, że to jest bardzo dobra, bardzo fajna gra. Tango Tower zwłaszcza, czyli druga część tej gry jest genialna. Uwielbiam ją. Więc w sensie nie przeszłam jej jeszcze sama. Ale widziałam u Staszka, bo to były wczesne czasy jeszcze, wiecie, i tak dalej. Z tym, że minęło już tyle czasu, że nie pamiętam ani tej historii, ani tamtej, bo ja szczęśliwie jestem z tych ludzi, którzy się czegoś nauczą, a nie używają tego na co dzień, zapominają. Także przekleństwo i dobra rzecz jednocześnie. Dobra, gramy dzisiaj tylko na YouTubie. Na live'ie, ale wczoraj nie mieliśmy live'a wczoraj. Chodzi o tego z niedzieli. Na tym ostatnim. No, gramy dzisiaj tylko na YouTubie, bo chciałabym rozdzielić YouTube i Twitche, żeby móc prowadzić Twitche tak na poważnie. Wybierzemy sobie jakiś dzień. Myślę, że będziemy na razie grać we wtorek bądź w czwartek, jeden z 2 dni. Albo jest jeszcze pomysł na to, żeby na przykład w środy były 2 live'y, ale takie 2 live'y pod rząd, ja nie wiem, czy ktoś by chciał ze mną siedzieć po 4 czy 6 godzin, w zależności od gry pod rząd, na 2 różnych platformach, więc jeszcze się zastanowimy. Ale nie ma co tamto. Zrobimy dosłownie 2-minutową przerwę, ale będziemy dalej rozmawiać po 15 minutach, bo chciałabym ustawić tylko odcinek z Hogwartu, żeby się mógł renderować w trakcie dodawania. Mówię wam, ja mam z tym problemów. Znowu gra i Nvidia proponują ustawienia ultra, wszystko na full. A wiem, że ta gra wymaga grafiki oczko wyżej niż moja karty graficznej, więc zupełnie nie ogarniam, co oni chcą ode mnie. Chyba się przerzucimy na PlayStation. Na stałe, na Hogwart. Tam przynajmniej powinno nie być lagów. Ale dobra, gramy. Ło! Jaki audio głośne. Czy powinniśmy przyciszyć efekty dźwiękowe? Music speech. Może. U mnie zazwyczaj ustawienia wyglądają w ten sposób. W grach. W sensie niekoniecznie tak dosłownie, ale zazwyczaj muzyka jest tak na 2., 3. miejscu, na 1. speech, na ostatnim efekty dźwiękowe, a ambient zależy od tego, jaki jest dźwięk. Challenge 7 zrobionych. Bardzo polecamy słuchawki. Dźwięk jest ważny. Będziesz potrzebować dźwięku, żeby móc dokładnie przeżyć grę. Na PS masz wszystko idealnie ustawione. Dokładnie tak, zazwyczaj tak. Ale muzyka. "2025 last night. A murder occurred in a remote part of this swamp. Murder occurred. A small tourist attraction, deep within the heart of the marsh. Hold on. A tourist attraction. Here? I don't get it. Why would anyone come here by choice? I've explained this already. This area is famous.
famous. All I read was that some idiot thought they saw an alien here 100 years ago. Get your facts straight for once. We're talking about a creature that's lived in the swamp for over 60 years. Okay, so it's a 60-year-old alien. I still don't see what matters. If it matters to anyone, it's you. That creature is our prime suspect. The murder suspect? That's right. This is no Loch Ness monster. You need to be taking this seriously. No, look, come on. How am I supposed to arrest something that might not exist? You've always enjoyed a challenge before. You can start by reading this. Our case file? Heh, there's not a lot of it, is there? As usual, we only know the bare essentials at this point. Okej, zaraz będziemy czytać te dane tutaj, w sensie... tak, pobieżnie, w sensie ja sobie przeczytam pobieżnie, będziemy je tłumaczyć. Co do konsoli, tak, to prawda, konsole zawsze mają rzeczy już zrobione pod siebie, to jest super, ale konsole nie mają czegoś takiego jak ray tracing na przykład, które są super rzeczy i wszystkie te efekty, wszystko to, co oferują nam karty graficzne RTX-y. I właśnie to, co chcę pokazywać na tych rzeczach, to są rzeczy, które zawsze core uderza, zawsze full ustawienia. To jest super, genialne i piękne, tylko niestety rzeczywiście okazuje się, że już 3080 to już jest za słaba karta. No nie bardzo mogę sobie pozwolić na kupienie następnej, więc będziemy na nie grać. Także przerzucimy się, myślę, na PlayStation 5. Widziałam mieszane opinie na temat Hogwartu, na temat PlayStation 5. Jedni mówili, że wygląda bardzo dobrze, inni, że wygląda słabo. Zobaczymy jutro. Powinna być jutro albo pojutrze. No niedługo powinna mieć swoją kopię, zależy jaka to jest data. Czy jeszcze? A 10 dopiero jest premiera. No, kiedy tam wpadnie, to zobaczymy. Także to będzie do porównania. Teraz tak. Myślę, że będziemy grać w tą grę i Tangle Tower później na live'ach, tutaj na YouTubie. Na Twitchach odnośnie propozycji tutaj widzę, że jak będę grać w Rise of the Tomb Raider i tak dalej, to możemy siedzieć każdego dnia. Na razie na Twitcha mam przewidziane Hi-Fi Rush. No, także to jest wstępny plan. I witam. Podobne do Harry'ego Pottera. Słyszę Ray Tracing, to jest Ray, jak światło. Ray, nie Ray, tylko dobrze, to tak brzmi. Ray Tracing, to jest dokładnie, już napiszę na tym. Odzorowywanie światła. Dokładnie. Odbijanie światła. O, w ten sposób. Nie piszę, nie daję emotki, żeby mi znowu nie usunęło, bo mi się ten... Ray Tracing. Ale brzmi rzeczywiście jak Ray Tracing i tak dalej. To rzeczywiście brzmi zabawnie i śmiesznie. I witam w Kitsune, Dariuszu. Witam, spam serduszek jak najbardziej. Bardzo dziękuję również za wspieranie na lisim poziomie. Witam. Dzisiaj zagramy tak, dobrze. Police File, akta policyjne, stron 3. Richard Remington, założyciel turystycznej atrakcji Boogie's Book, będziemy myśleć Boogie's Book. Został znaleziony martwy, czyli podkręcona grafika. Nie do końca. Ray Tracing to na przykład odpowiada za to, że światło odbija się od okien, od kałuż, odbija się pod dobrym kątem. Cień, który pada z tego światła, jest zależny od tego, z której strony światło na nas pada. To nie jest takie sztuczne światło na oknie, tylko prawdziwe. Albo na przykład odbijanie się w oknach, w lustrach, rzeczy, które widzimy rzeczywiście, a nie takie, które są po prostu narzucone przez grę i jest takie sztuczne, jakby odbicie, sztuczne światło. To tak najprościej wyjaśnić, na światłach najprościej. No i to jest jedna z rzeczy. Jest jeszcze cały ten nasz... No, co chciałam powiedzieć? Zaczęłam znowu czytać. Jeszcze są DLS-y, ustawienia na wydajność albo na grafikę, no różne rzeczy. Nvidia, RTX proponują naprawdę super poprawy obrazu. Dobrze, został znaleziony, co za gra? Jeszcze mówię, Detektyw Grimoire.
Dokładnie, ładowanie mózgu, tak mi się to... Dokładnie tak. Powinna być ikonka ładowania mózgu zrobiona na kanale. Detektyw Grimoire, jesteśmy detektywem, zaczęliśmy grę, zostaliśmy wezwani na bagna do atrakcji turystycznej, coś się wydarzyło. Założyciel został znaleziony martwy, nieżywy, obok swojego biura o godzinie 20:45 poprzedniej nocy. Zaktualizuj sterowniki DLS. Przeczytaj komentarze pod ostatnim filmikiem. O, dobra. W ostatniego jeszcze nie czytałam. Owszem, rzeczywiście, bo nie miałam okazji, bo nagrywałam kolejne i tak dalej, ale sprawdzę. Chociaż ja mam aktualne, jeżeli chodzi o sterowniki, bo ja przeglądam aktualizacje do takich rzeczy praktycznie codziennie, jak włączam komputer. Ale sprawdzę. Dokładna przyczyna śmierci jest nieznana. Znaleziono na nim trzy małe ślady, 3 małe rany na klatce piersiowej, sugerujące atak jakiejś kreatury z szponami. Jaho, witam. Slime. Jakiś glut wokół zostawił ślady stóp. Prawdopodobnie sugerujące na to, że pojawiła się tam legendarna kreatura bagienna o imieniu Bogi. Okej. Każda z 7 osób, które znajdowały się zeszłej nocy na bagnach, może mieć ważne informacje. To jest pierwsza strona. Tu jest druga strona. Tu mamy te ślady. Oczywiście rany kłute, szponiaste, odbicia stóp na piachu od tej kreatury legendarnej. I tu jest nasz podejrzany. No jest przeuroczy. Te sterowniki są razem z grama, starą wersję. Sprawdzę. Doczytam tam. Dziękuję. Na pewno sprawdzę, co tam się dzieje. No dobrze, fajnie to wygląda. Our murder victim, Richard Remington, he was in charge of this, tourist attraction. Boggy's Bog? Tourist attraction. What a name. Boggy is the name of our creature. Well, nowadays it is. You mean that stupid cartoon character? I've heard of him. That thing is our murder suspect? There's more to Boggy than the cartoon character, I promise you. This is the place it all began. You'll find out soon enough. Okej. Bardzo lubię głos, zwłaszcza dubbing naszego detektywa. Podoba mi się. Ktokolwiek mu podkładał głos, jest super. Swamp full of secrets. Chapter 1. Podoba mi się też kreska tutaj i animacja. Your case file is in the top right. Okej. You can look at your clues and suspect profiles in here. Okej. When you've collected some, of course. Okej. I'll stay and guard our boat, so if you're confused, come back here and I'll help you. Okej. Tu mamy nasze akta, podejrzani, wskazówki, notatki, challenge 7 zadań. Tu mamy rzeczy, które byśmy prawdopodobnie znaleźli. Okej. Mamy profil. Ofiara morderstwa szef. We hope you enjoy your visit to Buggy's Bug. Mam nadzieję, że podoba wam się wizyta w Buggy's Bug. Pierwsza strona. Tutaj są notatki. Ciało znalezione na zewnątrz biura. Not Tutaj... suspicious. Not suspicious. Not suspicious. Not suspicious. Wszystko not suspicious. Tu są wyzwania. Druga strona nie ma nic, więc not suspicious. Okej, a tutaj nasz podejrzany, Buggy. Siedzi w misce z wodą. Not suspicious. Suspicious. Ja mogę zmienić, co jest podejrzane i niepodejrzane. Wiem, o co tu chodzi. Suspicious. Not suspicious. Suspicious. Na razie zostawimy wszystko jako suspicious, no bo to są nasze jedyne wskazówki. Dobra, tu są te rzeczy, tu sobie możemy iść, słampy, tu jest cokolwiek, tu są nasze rzeczy. Kolega nam pomoże, jakby trzeba było. To jest click and point, tak w ogóle, więc wiadomo. That's where I need to go. I can switch to walk mode with the button in the bottom right. Oh, and if I'm feeling confident, I can turn off those sparkly hit icons in the options menu. Aha, czyli żeby nam to nie pokazywało się, tak? Dobrze, no to idziemy tam. No witam. Wow,
You didn't get lost yet. No, well, I only just got here. Who are you? You don't remember. Of course, you're not great at remembering. I should be offended, though. Jest tak, że jej niby nie pamiętamy. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Jesteś tą dziwną dziewczynką z czegoś tam. Pamiętam cię, ale próbuję zapomnieć. O! W ogóle to jest fajna opcja, żebyśmy mogli pograć wspólnie i powybierać. Szkoda tylko, że te opóźnienia są takie duże. Nigdy wcześniej cię nie widziałem. I've never seen you before. Saw your hat blow through here already. You must be slow, if it wouldn't even wait for you. Well, if you'll let me, I'd better go after it. You can wait here and behave. You'll get lost. I would never forgive myself if I let you go through without the map. You have a map of the swamp? Not anymore. I'm giving it to you. You should really stay here. It's dangerous. There's been a murder. Although I suppose you know all about it already? They're saying it was the creature, but it can't be him. He doesn't seem like a killing sort of creature. Nope. He's a different sort of creature. Wait, what do you mean? If you... she disappeared. No, uciekła. Uważa, że to nie była ta demoniczna potwora, bo demoniczna potwora nie wydaje się być kimś, kto mógłby zabić. Witam, witam. Serdecznie bardzo. I might pretend I imagined her. Okej, będziemy udawać, że nam się tylko wydawało, że ona jest. Dobra, tu są wskazówki, więc sobie je wyłączymy. Gdzie one są? Sparkly hints. Okej. Czy coś jest dla was za głośno w tej grze, żebym miała przyciszyć? Muzyka, efekty dźwiękowe i tak dalej. Dajcie znać, to wrócimy do tego. Is an opportunity for a photographic memento. The two characters are an explorer and Boggy himself. Are they fighting? Walczą, Is an czy opportunity niekoniecznie? for the two characters. Okej, powtórka. Dwie osoby. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do tego, jak w tej grze się steruje, wszystkimi ogląda, więc wiecie. Notatki, wejście, mapa. Plus, mapa, notatki, suspekt. Dobra, niech będzie na razie tyle. Czy walczą? A nie, coś mi się tam świeciło, coś tam świeciło. Aha, miejsce, na którym jestem na mapie, tak? Mapa turystyczna Bogi Bog. Oddana przez tą małą dziewczynkę przy wejściu. Kiedy będę zwiedzał mapę, mogę ją sprawdzać. A, to jest mapa, dobra, ikonka do mapy. Okej, gdzie ona jest? Tutaj? Tu jest, dobra. I still don't quite understand why we have a tourist attraction here. Don't forget to use walk mode to move around. No co mi przerywasz? Dobra, mamy jakieś... Mówi, że mamy notatki, ale... Ach, tu mogę je przeczytać, dobra. Dobra. Next, no clues. Czyli jest tutaj coś jeszcze, co możemy przeklikać najwidoczniej. It's an old statue of Boggy. His feet are hidden in a bucket of murky water. Chyba mamy wszystkie wskazówki zebrane tutaj. Wszystko spoko, cieszę się. Znam tę grę od Staszka, ale to było tak dawno temu, że nic nie pamiętam. U mnie dokładnie to samo. Dobra, chyba znaleźliśmy wszystkie wskazówki, które były tutaj dostępne. Just my luck, the gate's closed. O nie, Looks zamknięte. like I can move these metal latches around. I should just have to slide at least one of them out of the bottom of the lock. Then I'll be able to get through this gate. Probably. Prawdopodobnie. Dobra, musimy przesunąć tak rzeczy, żeby móc wyjść. Tylko one się prawdopodobnie będzie im trochę ciasno, znając życie. No, jakie to jest agresywne. To chyba się zatrzyma. A, udało się. Hey, nice. I might get one of these from my office. Ach, jak sobie wezmę jedno takie do pokoju, zrobię, to w życiu tu nie wejdę na czas. No, witam świat. This is the tourist attraction? The whole thing just doesn't make sense to me. Ogólnie jest oburzony i obrzydzony tym, że bagna to jest turystyczna atrakcja. Let's do some thinking. O, thinking. O tak, teraz pamiętam thinking. Drag any two stray thoughts into those slots at the bottom and flick through the connecting statements in between to make a sentence. Tap the confirm button to try it out. I just have to focus my thoughts and reach a conclusion. Boggy's bog,
Seems like the middle of nowhere. No właśnie, jest zbyt głupi na... Far too remote. Warm enough. No dobra. Way too big for... Okej. Tourist attraction, dobra. Tourist attraction is too stupid. Too big? Nie, to nie będzie pasować. Moja broda. O nie. O, zrobimy takie zdanie. Bagna nie są wystarczająco ciepłe dla mojej brody, żeby zarobić jakieś pieniądze, żeby kogoś zabić, żeby mogło się to wydarzyć, żeby być mądrym. O, to nie ma sensu, co prawda, to zdanie, ale może będzie śmieszne. Żeby to się... Kurczę, ale to zdanie nie ma sensu, jakby je... Nie jest za gorąco. Bagna nie są zbyt ciepłe dla mojej brody, żeby... Dobra, żeby nie zrobić pieniędzy z żadnych. Do mnie spokojnie. The swamp isn't warm enough for my beard to make any money. I'm losing my mind here. Dokładnie o to mi chodziło. O, urocze. No dobra. Morderstwo. Nie, bagna. Nie są wystarczająco ciepłe. Ale to... Way too big for... Witam wszystkich serdecznie po mojej krótkiej przerwie. Co tam słychać? Witam. Gramy sobie. Mała dziewczynka jest za głupia, niekoniecznie. Niewystarczająco cię. Dobra. Bagna są za duże. Nie są wystarczająco ciepłe, żeby... The swamp isn't warm enough for the tourist attraction to make any money. I think that's pretty close. O, czy pretty close. Oznacza, że mam niewiele do zmiany. Żeby kogoś zabić. To jest w ogóle ciekawe. Za duże. The swamp is way too big for the tourist attraction to make any money. Maybe I just need to change one thing. Buggy's box seems like the middle of nowhere. Who would come here for a vacation? Żeby się wydarzyło, że to make any money. Jedno? A, to może rzeczywiście... A nie, to warm enough było. The swamp is far too remote for the tourist attraction to make any money. It's really bugging me. What's the story behind this place? Jaka historia kryje się za tym miejscem? Bagna są zbyt daleko, żeby móc zrobić z nich atrakcję turystyczną, na której można zarabiać. Apparently, there's a museum to the left and a cafe to the right. Muzeum po lewo, w prawo do kawiarni. I'm not hungry though. This place is putting me off food. Okay. It's the base of a gigantic tree, and it's sitting in the very heart of the swamp. Ogromne drzewo siedzi na środku Was this bagna. entire place built around it? Czy całe miejsce zostało zbudowane wokół tego drzewa? Note to self, don't fall in. Okej, notatka. Nie wpaść do środka. There's a hollow part of the tree, right at the front, but it's too dark to see inside. Ale trafiłam. Jest jakieś otwarte miejsce na środku drzewa, ale jest zbyt ciemno, żeby móc zajrzeć do środka. O, czy się pokazały? There's a hollow... O, czy się pokazały? Entrance mamy wszystko. Crossroad. Wygląda na to, że też wszystko. No
dobrze, ale pójdziemy do kawiarni, a co? A co? I should visit the crime scene before I do anything. I think Officer James said it was to the west. Dobra, to nie, to pójdziemy do muzeum najpierw. Niech mu będzie. A rather prominent tree stump looming over the wooden pathway. It's hard to ignore. Tak. Kawał pnia drzewa po drodze. Na miejscu These flower petals seem a little out of place, lying on the ground over there. Okej, znaleźliśmy na ziemi płatki kwiatów, które nie bardzo się nadają na to miejsce. Są zbyt ładne. Ja witam. Looks like this path leads towards the northwest corner of Boggy's Bog. I can't wait. Nie, mogę się doczekać, żeby iść dalej, I tak? should visit the crime scene before I do anything else. I think Officer James said it was to... Dobra, to już było. Już powinniśmy zbadać miejsce zbrodni, zanim pójdziemy dalej. Dwie rzeczy tu jeszcze musimy znaleźć. W porządku. Looks like this path leads to... No i no wiem, ale... Looks like this path... Looks like this... Dobra, A słuchaj. rather prominent tree stump. It's... To było. Looks like this... To było. Looks like this... No nie bardzo chcę nam znaleźć nic więcej, ale może na razie, więc... Looks like this... Dobra, pójdziemy dalej na razie. Niech ma. Niech ma. To będziemy stresować detektywa. There's a narrow path here leading up that hill and through the trees. Okej, wąska ścieżka prowadząca przez It drzewa. doesn't look inviting. I'm not sure it's part of the tourist attraction. Nie wygląda zbyt zachęcająco, nie wiem czy jest to część atrakcji turystycznych. No cóż. This area is kind of empty. I can't see anything worth writing down. O, nic co można by na ten temat zrobić notatki. There's a narrow path. Narrow path już widzieliśmy. Rocks sitting in the water like stepping stones. Okej, If that was a kamień w natural wodzie. occurrence, it's a very convenient one. Kamienie poukładane w wodzie, żeby móc pochodzić. Rocks sitting in the water. To już było. Dobra, na razie pójdziemy dalej. I should visit the crime. I think Officer James said it was... Aha, to nie chcesz tam iść, tylko tam? No dobra. No i mamy crime scene. There are bizarre footprints with 3 toes leading up to the office door. Tak, odciski stóp And z back 3 down into those palcami. reeds by the water. I dobra, prowadzą do biura i na dół. So, this is where they found Remington's body. Okej, tu zostało znalezione ciało. To ta pierwsza notatka. Okej, no na razie nie mamy nic więcej, więc spoko. Ewentualnie w notatkach możemy coś sprawdzić. Mamy też nasze clues. Suspicious i nie suspicious. To sobie będziemy później zaznaczać, które to są rzeczywiście suspicious. Na razie wszystko może być podejrzane, bo na razie jeszcze nie jest za dużo rzeczy zbadanych, więc... There's an open window above Remington's body. Okej, nad jego ciałem jest otwarte One of the okno. curtains is ripped and hanging on the outside. Jedna z kurtyn, tak. Jedna z zasłon jest potargana i wystaje na zewnątrz. Dobrze. I can't get in here without a key. And I don't feel like kicking the door down. Okej, nie wyjdziemy bez klucza i nie ma ochoty wyważyć ich Maybe tak if I samo. get desperate later on. Okej, może później. Dobrze. Ślady, ale tu są też ślady butów. There are and No to widzieliśmy. A nie, to są jakieś bąbelki. what's this? There's a lockpick dropped amongst the weeds down here in the water. W wodzie jest jakiś klucz. I just have to work out which vine to break and tap that button. Okej. Labirynt. Okej. No, that's... Maybe I should... No, ale nie rozumiem. W sensie, na którym siedzi? A, tutaj prowadzi liść. Dobra, rozumiem. That's the one. But I wonder where this lockpick came from. Właśnie, to jest lockpick. To nie jest klucz, tylko wytrych, można powiedzieć. Taki przerobiony trochę na klucz. Jaho, witam. Wytrych porzucony blisko miejsca zbrodni, niedaleko biura Remingtona. Pokryte dziwnym śluzem. Prawdopodobnie użyte przez mordercę, żeby dostać się do biura. Czyli możemy tu teraz użyć? Maybe if I get desperate. Ale mamy wytrych. Nie chcesz użyć wytrycha? Clues. A nie mogę tego na przykład użyć na czymś?
może na razie nie. No nic, muszę jeszcze przemyśleć, o co w grze dokładnie chodzi. Nie podoba mi się tutaj. The strange footprint stopped right. Maybe I should take a closer look. Okej, te dziwne ślady skończyły się Maybe I tutaj can przy move some of them out the way. Odsunąć trochę glutów na boki. Roślin. Ojej, płetwa! Oj, o nie. Przeklikałam przez chwilę. Myślałam, że na środku jest jeszcze jeden liść. A to były jednak... Dobra, strange green flippers. Who left this lying around? Okej, dziwne, zielone kapciochy. Kto je tutaj zostawił? No dobra, mamy już jakiś clues. Tu w bąbelkach znaleźliśmy, kurtynka. O, ale się wystraszyłam. Obrazu na drugim tym. O, wiem, właśnie. Na sekundę przerzucimy się na tutaj. Ja sobie szybko tylko włączę do renderowania odcinek. Hogwarty numer 3. Żeby może jeszcze dzisiaj po live weszły, mam nadzieję. Muszę to tylko poprzekładać. Jestem przekonana, że akurat ta gra i renderowanie się odcinka powinno dać radę współpracować. A jak nie będzie, to wyłączymy renderowanie. Nie martwcie się. Tu stawię tylko wszystko, co potrzebuję. 600 na 1960 na 166. Nice. Eksport, media. Odcinek 03. I będzie to trwało ile? No, pokaż ile będzie trwało. 20 minut. Okej. Może być 20 minut. Wracamy do gry. Ustawię sobie tylko budzik na 20 minut, żebym go włączyła, żeby się dodawał, bo ja mam dobre pobieranie internetu, ale wysyłanie mam takie... Ustawię na 23, na 25, bo pomimo tego, że mija te 20 minut, potem jeszcze jest chwila dla przemyślenia. Dobra, jak wyglądają tutaj cluesy? A, już wszystko znaleźliśmy. Czyli mogę iść gdzieś dalej, jakbym chciała? I can't get in here without a key. Maybe... A, okej, masz rację. Nie można wejść bez klucza, nie chcemy używać wytrychu, jakby to nie było... O, some suspects. suspect. Jakby nie było, to jest narzędzie zbrodni. Let's get this investigation started. Dobra, rozpoczynamy śledztwo. Witaj. O? All right, let's see. Another suspect for my notebook. That's a little rude. No, Dokładnie. I'm sorry. Did I say that bit out loud? Maybe not. Maybe I can hear your thoughts. So would you be able to answer my questions before I asked you? Would you be able to question my answers before I tell you? I could try. I'm Bobby Burl, professional cameraman. Pleased to meet you. I'm Detective Grimoire. I'm here to investigate last night's murder. Grimoire. Obviously. Dobrze mówiłam. Grimoire. Strange. Is that your first name? To jest moje 23 imię. Ale to lubię najbardziej. Pierwsze imię. Jakie pierwsze imię? To jest moje drugie imię. Detektyw to jest moje pierwsze imię. Ojej, jak ja kocham te opcje dialogowe w tej grze. Już zapomniałam, że były takie genialne. A co do wiadomości, to znaczy zdaję sobie sprawę, że dużo kanałów teraz ogrywa Hogwart, ale dużo z tych kanałów prowadzi równocześnie inne serie, więc na luzie można oglądać inne gry. Dobra, wybieramy. Moje 23 na imię podoba mi się najbardziej, czy moje drugie, bo pierwsze to jest detektyw. Dobrze, do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia następnym razem. Któryś dzień zrobimy live'a jeszcze na Twitchu. Bardzo możliwe, że jutro, ale jeszcze nie obiecuję. Dam znać na społeczności jutro. Bye bye. Yahoo. Kurczę, podoba mi się to, że mam na imię detektyw. Jestem detektyw Grimoire. Ale podoba mi się też opcja z tym, że to jest moje 23 imię. O, świetna gra. Lubię tego typu gry. Mogłoby być więcej tego typu gier. Pewnie jest, tylko ich nie znam, więc jak znacie, możecie do mnie pisać. Jeszcze ten aktor głosowy tutaj jest super. Dobra, mi się chyba podoba opcja z 23 imieniem. It's actually my 23rd name, but it's the one I like the best. O czym powinniśmy porozmawiać? Twoja praca.
z zeszłej nocy. Profile i pokaż wskazówki i pokaż... Okej. Praca. So you already told me what you do, but now, why would a cameraman be working here? I go where I'm needed. Vincent wanted to come to the swamp, and I was happy to help. Vincent Vanderpeer. You mean that man standing on that rock over there? That's right. I've worked with him for many years. Is he your boss? Oh, I don't know about that. We work together. He's tried to film here before, but he never got permission until about a week ago. Oh, really? But why did you want to come here in the first place? If you're looking for a reason to write down in your notebook, I'm sure he can tell you if you ask him. I'm just the guy who carries around the camera. You always carry that camera with you? Most of the time. Może ma coś fajnego na tej kamerze. I jego współpracownik, szef, nie mógł nagrywać niczego do momentu, aż nie zostało dokonane morderstwo. Wielkie wrażenia po nagraniu 2 odcinków Hogwarts. Pierwsze 2, dobra, początki mi się podobały, jednak bardzo zniechęciły mnie te lagi i problemy z optymalizacją. W sensie między tym, co gra proponuje, a tym, co komputer może zrobić, więc to mnie trochę zniechęciło, ale jak na razie podoba mi się. Podoba mi się. Chociaż grałam już w gry, które wyglądają lepiej niż Hogwarts, więc nie rozumiem, skąd te wymagania. No cóż. You were here yesterday, I presume? Last night? Yes, I was. Here, in this clearing? No, I was over at the cafe getting something to eat. Richard Remington was there too. Remington? You saw him last night? Just before the murder? That's right, I saw him. He left the cafe looking rather ill. I offered to help, but he just wanted to go back to his office. He looked like he had a lot on his mind. He was ill yesterday? Perhaps it was something he ate. A no tak, on nie został zamordowany tydzień temu, tylko wczoraj w nocy. Możemy mu pokazać jakieś rzeczy. Pytanie, czy chcę mu pokazać jakieś rzeczy? Pokażemy mu Bogiego. You should ask someone else. O. A samą ofiarę? Try showing it to somebody different. No co ty... Dobrze, to okej. Ale nie wiem, czy... Nie chcę mu na to się pokazywać żadnych wskazówek. Magia wymaga mocy obliczeniowej, tak? Dokładnie tak. Co porabiamy? Rozwiązujemy zagadkę zbrodnię. Yes, do you have a message for me? No. No. I don't think so. Then why are you here? I'm incredibly busy. You don't look it. Who are you, anyway? What a question. You're serious? I am Vincent Sirius Black. Vanderpeer. The famous movie director? The artist, the visionary, the auteur. I'm a man of many talents. Mam nadzieję, że masz talent do odpowiadania na pytania. Masz bardzo utalentowaną brodę. Słyszałem, że ostatnio twoja praca nie jest coś się stoczyła. Podoba mi się to z brodą. That is a very talented beard you've got, at least. You're in my light. Could you take a few steps back, please? But then I'd be too far away to talk to you. I know. Can anyone just walk in here and start filming? Leave the swamp forever. Film here in the swamp. Forced. Recently got permission from... Dobra. Vincent Vanderpeer only recently got permission from Richard Remington to film here in the swamp. I wonder if Mr. Vanderpeer has been breaking rules. Or maybe he'll have an excuse. Za pierwszym razem się udało. Że dopiero ostatnio dostał pozwolenie na filmowanie tutaj. Your job. What's a famous guy like you doing in a place like this? Quite. I'm sure you're thinking, why doesn't he send an assistant? But that's not the way this director works. But what are you doing? I'm feeling, I'm experiencing, I'm discovering. This area, the history, the atmosphere, it's the perfect setting for my next film. I'm on a scouting mission to get to know this swamp before I begin work on the latest masterpiece in a string of masterpieces. You're making a movie about Masterpieces. Bonk.
About the swamp creature? Of course. He's a fascinating individual, isn't he? So mysterious. No idea. I haven't met him yet. Is that your cameraman over there? Yes, that's right. Bobby Burl, my faithful right-hand man. Well, faithful enough, you know. No, I don't know. He's an expert cameraman. Really knows his trade, of course. But he gets a bit muddled when it comes to priorities. Like how? You mean he's lazy? He doesn't look lazy. He looks a bit scary. Oh no, nothing of the sort. He just has a little hobby that sometimes distracts him from his work. But I wouldn't want anyone else shooting for me. Okej, pojawiło się parę nowych rzeczy odblokowanych. Widziałam informację o tym, że to nie wygląda do końca jak wytrych, tylko jak... ciekawa nazwa. Bumpki i tak dalej. No, to prawda, rzeczywiście, bo on już wygląda jakby był taki troszkę gotowy, nie do końca wytrych, ale ten... Ale może wytrychy mają różne kształty, bo w sumie nie znam się na tym akurat. Na mnie już pora? Dobrze, to miłego wieczoru, miłej nocy i do zobaczenia na następnym live'ie. Na społeczności dam znać, jeżeli będę planować jutro robić live'a na Twitchu, to dam wam znać. A jak nie ma, będzie powiadomienia, znaczy, że nie będzie live'a na Twitchu, tak w skrócie. Dobra, zeszłej nocy... Were you working yesterday? Here in the swamp, I mean? Indeed I was working. Very hard indeed. Well Very into hard the indeed. night. Hard work, is it? Getting to know the swamp? You jest. But yesterday I was getting even more involved than usual. Yes. Difficult to comprehend, I know. So what kind of work were you doing? Well, I was, unable to find my faithful cameraman last night. He had hidden himself quite completely from view. Bobby Burl, right? Did you need him to film for you? Always. But being a resourceful type of man, I stepped up and took on the responsibility myself. I was filming in this exact area, in fact. You were filming? Last night? Here? Yes, at the time of the murder, I believe. But wait, I know what you're thinking. Now, don't forget, I'm not here to shoot some experimental documentary. I have no interest in late-night surveillance footage. Did you see anything at all? What is it you were filming? The water. I was filming the water. It's a fascinating subject, one that has me captivated to the point where So, you didn't see anything useful? Got excited there for a minute. Nothing useful to you, my good detective, but there are some odd sounds on the audio track. Nothing but wild animals going about their nighttime rituals, I'm sure. Is there something I should ask the cameraman? Jaka ta melodia zrobiła się taka nagle, jak on powiedział, że nie mógł znaleźć swojego kamerzysty wczoraj w nocy, gdzieś się dobrze schował, to było takie tu-du-du-dum. Co się stało? Dobra, co możemy zapytać pana kamerzysty? Was the murder was nowhere to be found last night. Okay. Told me that. Lied to me, told me that. Dobra, gdzie jest ten? Vincent van de Peer powiedział mi, że Bobby Burrow nie mógł... Nie, zaginął wczoraj, zniknął, nie zaginął, tylko gdzieś się schował. Vincent van de Peer told me that Bobby Burl was nowhere to be found last night. Simple enough. What was Mr. Burl doing last night that meant he couldn't help out his boss? Okej. Co pan Burl robił zeszłej nocy, że jego szef, powiedzmy, nie mógł go znaleźć? Wytrychy mają wiele kształtów, ale to, co je różni od reszty tych całych cusiów, to to, że mają tylko jeden punkt, którym się naciska pojedyncze piny. Coś jak klucz z tylko jedną wypustką. O! Ile ja się od was uczę? Okej, to... Okej, pa. O! Mamy nagranie. No nie mogę go tutaj ruszyć. Nagranie z zeszłej nocy, nagrane przez Vincenta. Niedaleko miejsca zbrodni, nie ma na tym nic, co mogłoby być wskazówką. No nie, no to brzmi dokładnie jak jakaś zbrodnia, poważnie. Tu się coś otwiera, tutaj ktoś się wystraszył. Tu doszło do jakiegoś, nie wiem, klaśnięcia, zerwania czegoś.
Tutaj krzyk przy ataku. Zrywające się prawdopodobnie te zasłony. Upadek. I to ten klank na końcu to prawdopodobnie wyrzucenie narzędzia zbrodni. Okej. Mamy kasiarza na czacie. No dobra, chłopaki, co tam u was? Challenge unlocked. Dobrze. Unlocked. Nieznany, nieznany. Suspicious. Nie można go było znaleźć. Pracuje z... Dobra. Aha. A on sam w sobie. Dobra, to zamknijmy na chwilkę. Chciałabym sprawdzić tutaj... A, ciekawe, że nie mogę. Nagranie. O, tu jest jakiś pytajnik, to fajno. O. No dobrze, na razie powiedzmy, że tyle. Możemy... Oj, zamknij. Możemy z kolegą porozmawiać na temat tego, gdzie był zeszłej nocy, ale... O, jest. Nie, to nie to. A, może mu pokażemy... kamerę? Vincent's work, I see. I'm glad he knows how to use the camera at least. What do you think all those noises are? Well, judging by the time this was recorded, I'd be able to make a pretty good guess. Ale odblokowało mi się coś tutaj i tak tego tu nie mam. Okej, na tym. I heard from Mr. Vanderpure over there that you were nowhere to be found last night. Didn't I say I was at the cafe? Yeah, you did. But your director needed you for some filming, and he couldn't find you. What were you doing that was so important? Well, let's see. After I ate, I had a walk around the swamp. I didn't have my camera, so I was free to stretch my legs for once. Where was your camera? Don't you carry it around with you all the time? No właśnie. No, not all the time. Prostszy sposób na zamki? Bomba. Większa bomba. Zależy od zamka. Zostawiłeś kamerę z Van de Pierem. I on jej użył. Zgubiłeś ją na bagnach i poszedłeś jej szukać. Była zepsuta? Nie. Może, że ją zgubił. Nie, zostawił ją z Van de Pierem, żeby mógł jej użyć chyba. You left it with Vanderpure, and he used it instead that night. That's right, he was looking after that camera. So I went for a late night stroll. This place is beautiful in the evenings. You just walked around? You didn't do anything? Didn't see anyone? Well, I can't say that. I have various ways to pass the time, you know. Zgubiłeś się na bagnach i próbowałeś stąd wyjść. Zbierałeś jakieś samples, próbki wody z bagien. Van de Pier powiedział, że masz hobby. No to... Vanderpure said you had a hobby on the side. Is that what he said? Well, yes, he's right. I brought 2 cameras with me when I came here. I left my video camera, yes, but I have another one. It's much smaller, and it only takes black and white photographs. You know the kind I mean? A really old one? Yes, I suppose so. I've always enjoyed traditional photography, and this place is a wonderful opportunity to take some pictures of a natural environment. So, you were having some time off to take black and white photographs? For fun? Only one photograph. You have to be disciplined when you're not using a digital camera. Can I see it? Of course. I took it near the woods at the back of the swamp. It's quite an interesting shot, but the light qualities weren't perfect. Here we are. Feel free to take a look. Wait, what? Trzeba to jest z Polaroida zdjęcie. This is a photo? I haven't developed it yet. I only took it last night. Just brush the developing fluid over the photo to reveal the image. Ojejku, jaki fajny. What? Is that Boggy? The swamp creature just standing in the water? It could be. Personally, I'm not convinced, but I'll let you decide for yourself. Zamek w spodniach. Nie jest do końca przekonany, ale to mógłby być Bogi.
Dobra, challenge był odblokowany, jeszcze mamy challenge na nim odblokowany, więc... I heard this isn't the first time you've tried to film here. Where? In the swamp? What are you talking about? O! Remington odmawiał wydania pozwolenia w przeszłości. Próbowałeś kiedyś nagrywać, ale kamera się zepsuła. Remington nigdy nie wiedział o twoich poprzednich próbach nagrywania. Nie, no zawsze odmawiał. Ja tu słucham, co mówią, czytam, co jest napisane i czytam wasze czaty. To jest takie mylące. Ale podobało mi się początek zdania zamek w spodniach, więc to jest dobre. Trzeci sposób. Mała bomba. Remington has denied you the filming permission in the past. Oh, that. Nothing but the natural process of being in a profession like mine. Every situation simply requires the right approach before the gears start turning smoothly. You understand, I'm sure. Why did Remington not want you filming here? And why did he change his mind? It wasn't even up to him. This area is protected, you know. There are certain rules, certain regulations. I encounter this kind of thing all the time, really. That doesn't explain why he changed his tune. It's a little suspicious. Why would you say that? A famous movie director suddenly gets his way. I wonder how that happened. Time to use my notebook. Just drag an item onto the paper to draw the idea. Jestem popularny. Jestem szefem. Oj. Jakim cudem udało mu się wreszcie przekonać gościa, żeby móc tu filmować? Mieliśmy płatki kwiatów. Kwiaty by się zgadzały. Może pieniądze? That can't be it. Ojej, to byłoby miłe. Czy by mógł go zastraszyć? Ja myślę, żeby raczej mógł go przekupić. Right. That's the one. Chociaż mówili, że to nie do końca od niego zależało, więc... I think you bribed Remington to get the filming rights. Well, bribe is a strong word. It was just a little arrangement between friends. Nothing worth getting upset about. I simply promised him a cut of my next movie's profits. It made sense, since he owned the area anyway. Just a favor for a favor. So you would have owed him money. Only a small percentage, simply out of courtesy. And not for a long time either. No dobrze. Fajnie się z wami, chłopaki, rozmawiało. To może się przejdziemy teraz z powrotem. 12-7, okej. O, dzień dobry. Stop swamping the swamp. Oh? You've arrived at a bad time, my friend. For once, they don't actually want tourists walking around this place. I always arrive at a bad time. It's what I do. I'm a detective, not a tourist. My apologies. It's just you have the same wide-eyed expression as the kids that come here. Running around, spending their parents' money, you know. Well, you know, it's not every day I visit a swamp full of such unique specimens. It's no problem. You're just thinking what we all thought when we arrived for the first time. Why didn't they put in a bathroom? No, you're thinking, this place is beautiful. What a lucky man I am to be here. I am I? Well, if you say so. Edward Everstone, at your service. That's a pretty cool name. Can I call you Ed? You don't need to. Everyone just calls me Echo. Eku. W ciekawy sposób są postacie animowane przy rozmowach. Tak, zgadza się. Bardzo ciekawy sposób. Fajnie się tam wywijają, wykręcają. Okej, dlaczego jesteś nazywany Echo? Ponieważ... daje ci to jakieś rozszerzone pojęcie, sens istnienia. Bo jesteś dobrym pływakiem. O, bo się odbija, że jeżeli rzucę tobą w ścianę... Ej, genialne są te opcje dialogowe, po prostu są wspaniałe. Ja wiem, że to jest indyczek, ale ta gra powinna mieć polską wersję. Poważnie, to jest tak śmieszna gra. Why? Because you'd bounce if I threw you against a wall? What? No. Because I always come back. Again and again, until my job is done. Okej, until my job is done. No dobrze.
Cała gra jest ładna, jeszcze ten dubbing jest super, zgadzam się absolutnie. Co do stwierdzenia, że powinna mieć polską wersję, mam na myśli, że powinna mieć napisy, bo za nic nie zamieniłabym tego dubbingu na inny. You're protesting, right? I certainly am. And now that you're here, I'm getting you involved. What does that mean? Yeah, I haven't got time to hold up signs for you. I'm sorry. You simply have to hear my message and take it with you. Go ahead. I'm all ears. Plus, I have a little notebook. What was the first thing you felt when you saw the sign for Boggy's Bog looming over you? Well, I thought it Not was... thought, felt. I felt... Well, something seemed wrong. There wouldn't be a tourist attraction in the middle of a swamp like this. There shouldn't be. My job is done. Clearly your brain is working perfectly, Detective. So you're against the tourist attraction? Yeah, let's see. You'd rather this area was kept as a natural habitat, right? Right again. And that precise word, habitat. First and foremost, I'm protesting for animal rights. Well, okay, I'm following you, but it's not like they're cutting down trees or anything like that, right? All animals deserve the right to live in peace, and I promise you, on a normal day, this place is far from peaceful. Are you talking about the swamp creature? About Boggy? A creature like that. He's earned the right to be left alone. We're fools to invite ourselves into his home like this on a daily basis, assuming he's not going to mind. Assuming he'll keep to himself and let us walk around with his face on our t-shirts. Well, I agree. I think he should be left alone. But like you said, he can probably handle himself. And if no one has even seen him in 60 years, I don't really see the problem. Unlike you, Detective, I never had an academic calling in life. I was never even a talented artist or musician or anything. So instead, I made the decision to stand up for those who were getting a raw deal. No okej. Dobra. Porozmawiamy o poprzedniej nocy. Jak słyszę polski dubbing, jak często wychodzą, to nie ta wersja głosów musi zostać. Bywają takie gry, gdzie bardziej mi się podoba wersja polska niż angielska. Ale bardzo często lubię oryginalne gry. Chociażby, ojej, Death Stranding to bym grała tylko i wyłącznie po angielsku, bo pan Leeds ze swoim głosem niewiele mówią, co prawda, tej grze, no ale wciąż. Dobra, robimy znowu przeskok na tu, przerwę z tym, zobaczyć jak nam się renderowanie zrobiło, skończone, super, ok. Włączę tylko, żeby się dodawało na kanał i będzie z głowy. Mam nadzieję, że doda się chociaż po live, żeby był gotowy. Teraz się okaże, do wysyłania 2 godziny. Ile do wysyłania jest? No wstępnie 52 minuty mówi. Nie wierzę im, bo już się zmieniło na 53. Okej. Last night. O ostatniej nocy. You come here every day. Yes, I do. Well, I'm only going to ask you about one of those days. What were you doing yesterday evening? I was here at my protest spot until fairly late. Then I went to get something to eat at Harper's Cafe before I... Wait, you ate at the cafe here? Doesn't supporting the tourist attraction like that kind of go against your protest? A man has to eat, doesn't he? I don't think the meager contributions of one person are going to keep this place afloat. Especially now. And you're sleeping here? Doesn't it get cold at night? Well, I came prepared, of course. I usually find myself with 1 or 2 extra layers to wear. Most of this bulk is padding, I promise you. I'm sure it is. So you stayed here the whole night? That's right. And I admit I may have heard some stranger than usual sounds floating around the swamp last night. What kind of sounds? It's impossible to say. This place fills with the most terrifying sounds at night. Hundreds of animals, some tiny, some much larger, awaken and make their own protests. Every night until the sun rises in the morning. Insects make noises at night. Okay, I've written it down. Okej. Dobra, pokazałabym mu nagranie z kamery, bo mówi, że nie jest w stanie określić, jakie głosy słyszał. Co do dubbingu, to mi się przypomniał w pierwszej kolejności Battle Block Theater i role, dla których Stamper robił głos. I'm afraid I have no idea. No słyszałeś głosy? I have nothing to say about
Nie, a może o ofiarze? Wierzę? The murder victim. Since last night, yeah. But he was the owner of Bonky's Bog. Did you know him? Not personally. To be honest, I'm quite glad about it. Dlaczego? Było coś z nim nie tak? No dobra, powinniśmy móc odblokować z nim też opcję dialogową, niekoniecznie od razu w tej chwili, prawda? Dokładnie, nie do końca znał o tych kwiatkach. Ja bym się chciała przejść jeszcze... Aha, bo on na tym stał. To jest jego namiot zapewne. W sumie nie ma chyba tu po co wracać. Pójdziemy do kafe. Do niego tu jeszcze wrócimy. Nie martw się, kolego, nie martw się. Te oczy, co tu wyskakują co jakiś czas, są super. O, jesteś! Nareszcie! Sorry to interrupt. I can see that you're, hard at Busy. work. You weren't here yesterday. Nie było cię tu wczoraj. O, nie. Well, tylko dopiero co przyjechałem. Wiem. Byłem wczoraj w moim biurze. O, tęskniłaś za mną? Wybrałam, co trzeba. Did you miss me? You're the detective, right? I'm a detective. So, that was your hat I saw blowing through here. No, you porwało nam spotted it kapelusz. If you're good at your job, you may have realized that it's kind of dead around here. So, I generally notice magical floating detective hats. Oh, and don't worry, you look better without it. How do you know? Oh, I have a good imagination. To znaczy co, powiedziała, że dobrze wyglądamy bez kapelusza? Dzięki, dzięki. I didn't expect to see someone your age working in a place like this. But then again, I didn't expect there to be a place like this in a place like this. I only started working here this year anyway. It's temporary. Just running the gift shop to earn a little extra money. Don't ask how I ended up here. I'll save that question for a different day. You don't seem at home here exactly. I hate it. This place is disgusting. Come on, you don't think it's kind of beautiful? You would say that. You only just got here. You'll get sick of it. If I wasn't here, I'd be stuck in my office doing paperwork. At least at your office, you don't have to bring spare clothes every day. It's impossible to leave this place without being covered in dirt. Challenge accepted. Challenge accepted. Będę już leciał. Dobrej nocy, dobrej nocy. Do zobaczenia następnym razem. Jest tak, uwielbiam Sally jako postać. I zwłaszcza w drugiej części, tam jest genialna. Ale ona ma ten głos. Nie wiem, czy kojarzycie, jest dodany. Widziałam takiego mema na internecie, jak... Nie wiem, czy to jest z filmu, czy to jest tylko taki wycięty, bo jestem do tyłu z filmami z normalnymi. Jak gość zamawia kawę w czymś typu Starbucks czy cokolwiek i ta dziewczyna właśnie mówi takim głosem jak Sally, tutaj takim akcentem jakby, wiecie, przez nos trochę takie nie umiem nawet tego naśladować, bo mi się zaraz śmiać chce. Więc tam była taka właśnie rozmowa, jak on zaczął do niej mówić w ten sam sposób, w końcu się oburzyła na niego, kazała mu się wynosić i on się ucieszył, że wreszcie mówi jak normalny człowiek, a nie z wyboru jak jakiś znudzony gość, co nie potrafi mówić. I właśnie Sally w tej chwili mówi trochę w ten sposób. Wydaje mi się, że to się później trochę zmienia, ale pamiętałam ją właśnie mówiącą tak, ale trochę mniej irytująco. When you have a moment free from your busy schedule, I need to ask you about last night. I know, but it won't help. I worked here during the day, then left my gift shop and went home in the evening, same as every day. You just leave your gift shop here when you go? No, I put it in my pocket. Yeah, seriously though, as much as I appreciate sarcasm, I think I'd get in trouble if I wrote something like that down in my notes. Well, look, you've noticed the gift shop has wheels and you're thinking, oh, she's pretty lazy to leave it lying around. But if you want to try pushing this thing through the swamp, be my guest. And I can't lock it up, so I just leave it here overnight. Nobody's ever stolen any of this lousy merchandise anyway. I even left my spare clothes here when I went home last night. You left them here? By the gift shop? Yeah, it's no big deal. They were all still here this morning. Kind of. Kind of? I think someone played a stupid joke, and my spare black leggings were covered in some disgusting swamp slime when I found them in the bag this morning. If you're going to take my clothes and mess them up, then just keep them. I don't want them back. You know what I mean? I absolutely do. Okej. Co mogło się stać z leginsami Sally?
Nie chcę ich później odzyskać. Okej, rozumiem. Może ci coś pokażę, nie chcesz czegoś zobaczyć? Nie, zapytamy się o ofiarę. He made sure I always got paid, so I can't say anything bad about him. You can if you like. He won't hear you. You should have more respect for the dead. I know. Ojej, upewniał się, że moja pensja jest na czas, więc nie mogę nic złego o nim powiedzieć. I jak chcesz, możesz, i tak nie możecie usłyszeć. Powinieneś mieć większy szacunek dla zmarłych. No wiem. Świetna rozmowa. Pamiętam, że uwielbiałam rozmowy w tej grze. Teraz otwarła oczy, jakby co. Is that one of the other suspects? They're more suspicious than me. Let's agree on that. Yeah, I have a pretty good view of him from here. Anyone supporting animal rights is okay in my book. His protest used to have a bit more energy, though. He spends more time inside his tent these days. What's he doing in there? I'm happy to say, I don't know. There might be something I can ask Echo about. O coś, co mogę zapytać Eko, tak? Gift shop. Jutro szkoła, więc spadam. Do zobaczenia. Miłego dnia w szkole. Sally powiedziała. Dobra, Eko spędza mniej czasu holding. Mniej czasu. O, patrzcie, pokazała nam się nowa postać, której jeszcze nie znamy. Spędza mniej czasu utrzymując znak tego protestacyjny, tak? Swoją tabliczkę, a więcej czasu w namiocie. Echo spends less time holding the protest sign and more time in his tent. I wonder if Echo can tell me what he's been doing that's more important than his protest. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, co dorosły facet robi sam na sam ze sobą w swoim namiocie. Jego sprawa, nie? Miły dzień w szkole to samo zaprzeczenie? W sumie racja. It's a humble gift shop wagon. Let's take a look. O, możemy popatrzeć na to. Jo, o. It's a framed drawing of Boggy. What a shame, it's not even signed. O, zdjęcie niepodpisane przez Bogiego, oburzające. It's a map of the swamp. Mine seems a little older than this one, though. Aha, moja mapa jest troszkę starsza niż ta tutaj. Może miejsca się nie do końca zgadzają. It's a photo of the swamp entrance. Or it could be a painting. There's really no way to tell, you know? W kartę gra. W szkole można mieć miłe dni. A gdyby to była sama kobieta w namiocie? Też bym nie chciała wiedzieć, co robi sama kobieta w namiocie ze sobą. Ojej, tu jest ta maska schowana. O, zaraz ją tu podniesiemy. What on earth? This thing doesn't seem to belong here at all. Wygląda na to, że to tu nie powinno być. It's some kind of roughly made costume head, I think. Okej, There's a przebranie. strange piece of red fabric stuffed inside. A ja myślę, że to jest zasłona, bo ta zasłona miała taki kolor. 2 clues for the price of 1, I guess. Okej. Dwie wskazówki w cenie jednej. To nie możemy tego stąd zabrać? A Boggy's bug mug. Buggy's Bug Mug. Maybe I'll get one and surprise Officer James for Christmas. A Boggy's bug. Brightly colored. Is there something behind them? No dobra, to już znalazłam tą wskazówkę. Boggy dolls, boggy toys, boggy postcards. Yeah, this stuff isn't half bad. Mój elektroniczny pomocnik w namiocie to pewnie byłby Switch. Albo konsola. Nie, Switch, bo musiałby być przenośny. I powerbank. Boggy doll. Buggy Dog. Brightly. Is there? To już znalazłam. Well, I wouldn't wear it. Maybe to sleep in, you know, not outside. Ja bym tego nie ubierał. Może, żeby w tym spać, ale wiecie, nie na zewnątrz. Boggy dolls. Okej, to chyba to wszystko.
Dziecięca czapka sprzedawana w sklepie z pamiątkami, żeby wyglądać trochę jak bogi. Ale to nie wszystko, co to znaleźliśmy przecież. There aren't many clues over here. Unless those trees are a clue. But I don't think so. Trees are clues. I'm not going to worry about how frail that wooden path looks. Nope. Nope. Nie będę się martwić o to, absolutnie nie. Dobrze, jak wygląda nasz gift shop? Znaleźliśmy wszystko w gift shopie, w porządku. Możemy wrócić do kolegi, z nim pogadać. W takim razie możemy od razu iść, czemu nie? Potem zapomnę. Gdzie on był? Poza tym szukamy naszego kapelusza wciąż. O. Zawsze można rumbę zabrać, by krew nie odkurzała przed namiotem, a jakże? Challenge! I heard you've been spending less time protesting recently and more time, in your tent. Normally I wouldn't pry, but it's my job to I'm ask... touched people have even noticed something like that. I usually get the impression everyone else is doing their best to ignore me. So, you admit it's true? You can put your notebook away. There isn't really any reason for it. Nothing worth writing down, at least. Well, if it's not worth writing down, maybe it's worth hearing. In that case, you'd forget it. How do you know? Maybe it would echo in my mind. Look, if you take a guess and get it right, I promise not to deny it. Let's work out why Echo was hidden away in his tent. Mamy sami odgadnąć, dlaczego przesiaduje tyle w namiocie. I wtedy nam Notebook powie. time. Notebook time. I have a silly nickname. Pogoda, podatki, duchy, bugi. Podatki? Podatki? Co to jest? Co to jest? Się pytam za kreatura. Miły dzień w szkole, za lekcje przepadną. Ja się zawsze lubiłam uczyć. Ja po prostu nie lubię tej atmosfery w szkole. Odpowiedzialności zbiorowej za innych. I bardzo często zbędnych rzeczy, które niekoniecznie są potrzebne. W sensie, jestem za tym, żeby się uczyć szerokiej gamy rzeczy, żeby się dowiedzieć o różnościach, żeby wiedzieć, co iść dalej w świecie, bo coś może człowieka zainteresować. Ale, jakby to powiedzieć, wyegzekwowanie tych rzeczy nie jest dla mnie do końca prawidłowe. Na przykład jest pewna ograniczona ilość rzeczy, ile razy można robić tę samą książkę, album z atrybutami greckich bogów w książce. Podstawówka, gimnazjum, potem szkoła średnia. Uważam to za zbędne. No raz wystarczy, człowiek pamięta, a nie żeby półrocza na to poświęcać. Z historii na przykład. Albo jak są zajęcia typu muzyka czy plastyka, to żeby pokazać te rzeczy czasem uczniom, jakiś instrument przynieść, niech ktoś coś dotknie, trąbnie sobie w trąbkę, dmuchnie tam, czy klawisze naciśnie. Kogoś to zainteresuje, albo gitary dotknie. Jestem za tym, a nie za tym, żeby co lekcję śpiewać w kółko te same piosenki, albo na plastyce w kółko rysować te same rzeczy. I wciąż uważam, że jeżeli ktoś na technice chce sklejać model, a ktoś inny chce szyć, to powinny być obie opcje dostępne dla wszystkich. Dobra, z muminków. No tak, były te w muminkach, te śmieszne, te... Hatifnatowie, ale nazwa. Ale lubię takie nazwy. Ja myślę, że od tego. Ojej, ale to my musimy to odgadnąć. Jak myślicie, dlaczego Eko siedział w tyle w namiocie? Czy przez Bagiego? Czy przez podatki? Czy przez te duchy? Czy przez pogodę? No nie, ja myślę, że na bagnach i tak jest mokro. Czy pada, czy nie pada, to jest mokro, więc... Ja na przysposobieniu obronnym strzelałem z wiatrówki. Ja też, ale to było dla chętnych. Poza lekcjami zabierał nas nauczyciel na zajęcia. Mogliśmy sobie postrzelać na strzelnicy, więc spoko, tylko... I zajęcia były też fajne u niego z pierwszej pomocy. To było bardzo spoko rzecz, także też fajnie. Ja lubię lekcje w szkole, tylko żeby były ciekawe. Nie chciałbym mu broda zmokła, no bo, no tak. Ale to nie jest ten, co miał utalentowaną brodę. Utalentowaną brodę miał ten od nagrywania filmów. Nie chciał, żeby mu broda zmokła. Ale nie, to nie ma znaczenia, bo on przecież powiedział, że ma na sobie kilka warstw ubrań, więc...
Też i tylko jeden raz. I ja byłam 1 albo 2 razy. Na strzelnicy. Na przysposobieniu obronnym. No ja myślę, że że Bogi byłby dobrą odpowiedzią, ale on nam każe zgadywać. To jest takie 50-50, w sensie 25 to 25 to 25 to 25. Jeżeli chodzi akurat o tę odpowiedź w tym momencie. Takie zgadywanie. Powiedział, że jak go dobrze powiemy, to nie będzie zaprzeczał. No podatki może go tu nie gonią. Gość jest bezrobotny, więc z czego miałby płacić podatki i za co? Jak nie pracuje, to nie musi płacić podatków. Chcę zobaczyć ubranie na brodę. Ja myślę, że Buggy. Buggy, bug. Bug. No, part time. Dlaczego Echo chował się w swoim namiocie? No ja myślę, że boi się potwora, że wyszedł potwór po tym, jak on powiedział, że Buggy jest wystarczająco dobry, żeby utrzymać swój dom swój i dlaczego mielibyśmy uważać, że w pewnym momencie się nie postawi i nie zacznie robić czegoś, żeby nas stąd przepędzić. Może zauważył, że to jest czas dla naszego demona potworka, żeby zacząć odzyskiwać swoje bagno dla siebie. Zresztą nikt go nie widział od 60 lat, więc może tym bardziej się go boi. Zobaczyć ubranie na brodę. No to chyba wybiorę Buggy'ego. Ducha to... Chyba, że on się boi duchów rzeczywiście. Ale kogo duchów? Wow. No fajnie jego ducha narysował. Chociaż nie jestem do końca fanem tego dźwięku skrobania po papierze, bo ja bardzo nie lubię dźwięku markerów na papierze, jaki wydają. Zwłaszcza jak zaczynają troszkę wysychać. O, na samą myśl wyszła mi gęsia skórka wszędzie, włącznie z kolanami. O, ja nie mogę. Uj. O. Na samą myśl wychodzi mi gęsia skórka, nie mogę. Niestety zbyt doskonale wizualnie potrafię sobie rzeczy wyobrazić. O, co za dźwięk. Może tylko po to, żeby więcej tego nie słuchać. You've been in your tent, hiding from Boggy. Why not? I heard you've been spending and more time. Normally I Untouched people have even noticed. out. Moment. Let's work out why Echo was notebook time. Takie strzały w ciemno, te 4 opcje. Tak, no powiedział, że dlaczego nie, a jak mu dam... You've been hiding in your tent because the swamp is haunted. Why not? A, no to co, na każdą odpowiedź tak powiem? No. Teraz to już z ciekawości. You've been in your tent because it's been raining. It's been raining. And more Why not? You... Nothing. Well, In that... notebook time. You've been hiding in your tent from the tax man. Why not? Ale na wszystko odpowiada to samo. Tu po prostu już z ciekawości przeklikałam wszystkie, ale jestem trochę disappointed w takim wypadku. O, witam. Ah, yes. I heard they were sending somebody over. So you're Detective Grimoire. At your service. Well, kind of. You're a suspect too. Of course, of course. Feel free to be as suspicious as you like. I won't be offended. You can call me Harper. How did you know my name? I can only assume I must have read about one of your many exploits. But I think you'll find the swamp to be your greatest challenge. O, słyszało nas. Co jest takie niesamowite w tych bagnach? W sensie, no, jakie wyzwanie tutaj nas czeka. Masz na myśli tą zbrodnię? Myślę, że sobie dam radę.
Uwielbiam wyzwania. Jem wyzwania na śniadanie. I love challenge. I eat challenge for breakfast. The swamp itself has a history that has captured many imaginations, for better or for worse. My advice to you, look to the past. It could be the way forward. For the better or for worse. So, Aktor, you nie? sit in this boat all day and sell food to people? To tourists, I guess? Not just the tourists, but the employees too. To anyone who is hungry or thirsty. I know everyone's favorite foods. What Oh. are they? Oh, and is this a real shipwreck? How did it get here? I can't expose all the secrets of the swamp. I don't want to spoil your fun. Is there a secret to this shipwreck? No. You just spoiled my fun. You'll find out there are some secrets worth keeping when you've worked here as long as I have. Well, how long is that? I've worked in the swamp almost as long as Mr. Remington. We knew each other for a long time. Really? So what was his favorite food? Mr. Remington enjoyed a specialty only I can make. The bog dog. He ate one nearly every day. A real creature of habit, that one. It looks like a hot dog. It's similar, but I'm afraid I have to disappoint you. I'm not serving them today. Why not? Yesterday I found this strange green powder in my entire supply. Guess I'm out of luck today. Well, thanks for the information. You've been a real big help. Wait, take this with you. If you get thirsty, it's the most popular drink in Boggy's Bog. Swamp juice. Try it. It looks like... Well, I'll try some later on. You're in luck. That's my last bottle. A lot of swamp juice has been disappearing from my stock recently. I can only assume I must have been selling them all. Did something strange happen at the cafe yesterday? Jaho, witamy. Cześć, Arlinka, cześć. Jak tam Hogwarty przegryzły się? Swamp Juice mu znika. Ten Swamp Juice wygląda jak to wszystko, co ten glut wszędzie taki lejący się. Dobra, coś dziwnego wydarzyło się wczoraj w kawiarni. Trash. Dziewczynka, Harper's Cafe. Reason that murdered the victim because visited the cafe after, left the cafe feeling ill after. Sold him some swamp juice. O! Richard ten opuścił wczoraj tą jadło podanie. Czując się źle, Harper sprzedał mu trochę swamp juice'u, sprzedał mu bog doga. No mówił, że dopiero bugi doga. Że dopiero dzisiaj ich nie sprzedaje, bo są posypane jakimś dziwnym zielonym proszkiem. Richard Remington left the cafe feeling ill after Hopper sold him a bog dog. Hopper is basically in charge of all the food and drink here in Boggy's Bog. I'll have to ask him about this. Go odblokowaliśmy challenge. Jak nie urok to ten, no tak. Ja mam podobny problem. To znaczy ja akurat z grą, ale... I was Niesamowite. told Remington left the cafe looking ill last night. Since you seem to be completely in charge of all the food and drink around here, I'm afraid this is something I can't ignore. He was an old man. His health wasn't perfect. But I'm not arguing with you. I think it is suspicious. What do you think caused it? What do I think caused it? Co mogło spowodować, że nasza ofiara czuła się źle wczoraj po jedzeniu? No, ketchup, musztarda. That's not it. Aha, on już wybiera. Nie, dobra, to ten zielony coś, co tamten powiedział. Chciałam sprawdzić, czy można zobaczyć wszystkie opcje graficzne, ale już wybiera opcję, więc... A bog dog he ate at the cafe gave him food poisoning. I keep all my food locked in the storeroom when I'm not here. You think he was poisoned? I think he was poisoned. Poisoned by me? Ciekawe, czy... Wirusowe dziadostwo. Ciekawe, czy bog dogi zamiast kiełbaski mają te pałki bagienne, te roślinki.
udało się ogarnąć nagrywanie, to gra zaczęła ścinać. No bo te wymagania są niesamowicie dziwne. Online, na Twitterze oficjalnym wydawcy czy coś jest napisane bla bla bla, na full ustawienia 4090, bla bla bla, 32 GB RAMu luz. Włącza się ustawienia, bo gra ma opcję, żeby sama gra dopasowała odpowiednie ustawienia do komputera, sprzętu jaki się ma. U mnie ustawia wszystko na full, ultra. Czyściutko, co się da, wszystkie opcje jakie są na full. I gra działa przez chwilę dobrze, po czym zaczyna się ścinać na filmach. Po czym działa znowu dobrze i znowu zaczyna się ścinać. Więc tak. Już nie mówiąc o tym, że GeForce Experience też rzucił mi wszystkie ustawienia ultra i zawsze wyłącza Faustynka, nie wiem czemu. Dobra, I have proof it was you that poisoned his food. A mam dowód na to, że ty zatrułeś jedzenie. Nie, tego nie mamy. Zostawiłeś jedzenie poza spiżarnią. Myślę, że to też nie. Myślę, że ktoś się włamał, używając wytrychu, bo znaleźliśmy jakiś wytrych. The storeroom was broken into with a lockpick. A lockpick? I've never encountered a problem like this before. But since last night, am I in a position to doubt a claim like that? Somebody knew that Remington would eat a bog dog. He ate one every day, right? Do you suppose this explains the missing bottles of swamp juice as well? Tak jest. Ktoś porwał swamp juice'y. Czekamy na hotfixa, może to kina gry. No właśnie, może to dokładnie. Jakby nie było, jest dopiero 8. Gra ma premierę 10. Niby jest wcześniejszy dostęp i niby jest gra już oficjalnie wydana, ale kto ich tam wie, tych mrówków? A, jeszcze go nawet nie zapytaliśmy, co robił wczoraj w nocy. Jaką ma fajną minę, jak się zdenerwuje. Tak nie zdenerwuje, tylko jak tak marszczy te brwia. To. You're going to ask me about what I was doing last night. I was going to. Were you going to tell me anything? I was working here at the cafe in the evening. I had a couple customers. Eventually they all left and I locked up and went home. Do you lock away everything at night? Not everything, just the storeroom over there. You mean that little door on the side of the ship? Is there anything else to lock? I leave the chairs, tables and trash can where they are. Lifting things like that is not a job for an old man. Don't you have anyone to help you? Mr. Remington liked to keep us down to his skeleton staff. There simply aren't many people who would choose to work in a place like this. A skeleton staff? Well, that's convenient for him since... Don't make that joke. I won't laugh. A, to byłby dobry joke. Czemu nie chcesz laugh? To byłby dobry joke. I to trzymanie pracowników w takiej ilości to jest takie życiowe, że ja nie mogę. Co mnie tak wzięło na detektywa? Fajna gra? Brak pomysłów na grę na live'a. Mam taką listę gier długich, których chciałabym zrobić serię i między innymi właśnie detektyw na tej liście był. Jedyne co mi przeszkadzało do tej pory to to, że jest po angielsku, a jednak lubię dodawać napisy, ale na live'ie chyba damy radę. Bardzo lubię tę grę, zwłaszcza drugą część, więc jak już przejdziemy przez pierwszą, to druga jest jeszcze fajniejsza. I dobra, powiedział, że się nie będzie śmiał z takiego fajnego żartu, co za gość. Don't make the joke, I won't He was laugh. a friend for many years. If you have any questions about him or his belongings, I may be able to help you. Ja znam skądś ten głos. Czy ktoś zna... Ja znam ten głos, nie wiem skąd znam ten głos. Dobra. Swamp Juice. Police profile, mapa. That's the same fabric from Mr. Remington's curtains. To wiem, ale to widocznie nie wiedziałam, czy ktoś musi to potwierdzić. Why don't you show that to someone else? O, podoba mi się, że znikają, odświetlają się rzeczy, które już pokazaliśmy. You don't know everything, I'm afraid. Dobra, na razie go zostawimy. Challenge zrobiliśmy, właśnie. Popularny drink został gdzieś tam prawdopodobnie skradziony. Jedzenie przetrute. The tables and chairs are made out of parts of a ship. I think. Never really learned much about ships. No ja w sumie też nie. To jest fajne. Czy to jest prawdziwy tutaj, no, fragment, czy to jest prawdziwa łódź? Prawdziwy, jak się nazywa? No, prawdziwa łódź, okręt. Gość powiedział, że nam nie zdradzi zbyt wielu wskazówek i tajemnic, żebyśmy mieli tutaj fan i w ogóle ciekawość wobec tego. Więc zapytaliśmy go, czy ta łódź ma jakieś tajemnice. Odpowiedział, że nie. I nasz bohater stwierdził, no to nam zepsułeś cały fan. Grass, trees, nothing unusual.
I śmieci. Grass. No, Predictably, a trash can. And I just can't resist taking a look inside. Okej, do środka zaglądnijmy. Czeka mi to ciężki dzień. Do zobaczenia, do zobaczenia. The glamorous life of a detective. My favorite part of the job. Maybe there's something underneath the trash in here. Coś pod śmieciami. No coś jest. Or something more sinister. Chyba już podniosłam to, co mieliśmy podnieść. Więcej nic nie pokażę. To wygląda jak projekt przebrania. Co to tutaj robi? No rzeczywiście, 1, 2, 3, 4, 5 części przebrania powinniśmy mieć. Do tej pory już tak szybko znaleźliśmy czapę, spodnie, bo to będą te leginsy ukradzione naszej koleżance i kapciochy. Kapciochy też mamy. Tak. Mniej Are you więcej... really talking about a swamp creature here? Was doing last night, ever existed. Smells like showing away. The costume design I found in the trash can explains what the swamp creature ever existed. I'm news. Tak, nie o to mi chodziło. Co to jest to? O nie. Moje ubranie? Jaho, witam. No nie wiem. The costume design I found in the trash can explains what the boggy character ever existed. To, co przyniosłem ze sobą, co było schowane w środku, ale te rzeczy mi tu nie pasują. Bardziej mi pasuje, co znalazłam w biurze. No ale to mi najbardziej pasuje, to teraz nie bardzo wiem. Tego jeszcze nie znamy, więc ciekawe, że już możemy o tym myśleć. Dziewczyna z zielonymi włosami. Czy naprawdę rozmawiamy tutaj o tym stworze? No właśnie. Costume design, który znalazłem w koszu na śmieci, wyjaśnia, że boggy character. A ja myślałam, że to będzie pasowało. What the swamp creature is showing me was doing last night. No nie wiem. What the boggy character. The costume design I found in the trash can explains what the boggy character was doing last night. I'm losing my... Did the real creature show up last night? No o to mi chodzi właśnie. Ale to mi najbardziej pasuje. Co przyniosłam ze sobą? Nic. That was hidden inside. Ale nic nie było hidden. No nie. To mi pasuje, że pierwsza opcja musi być to. No, to mi pasuje, ale on tego nie chce, odmawia na tą opcję. A, to jest what? Explains what. Okej, czekaj. It's showing me was doing last night ever existed.
No, opcje dialogowe najbardziej tak pasują, ale... The costume design I found in the trash can explains what the swamp creature was doing last night. Oh, that doesn't make... Zdanie ma sens, tylko nie bardzo się to zgadza z tym, co bym chciała powiedzieć. No, wiemy, że znaleźliśmy kostium, więc tak naprawdę prawdziwej nie ma. Ever exist that smells like showing me was doing last night. No nie, no... The costume design I found in the trash can explains what the Boggy character was doing last night. I'm losing... No dobra, muszę... To teraz mam problem. Powiem, że trochę się zgubiłam. Przyniosłem ze mną, ale nie wiem, zdjęcie... No to bardziej o ten kosz na śmieci chodzi, ale... Playground, no to też mi nie pasuje. Ten Kojus i spółka... A jak się nazywało to jej... Ten jej... O! Sklepik z pamiątkami, bo na to nie zwróciłam uwagi. To by trzeba sprawdzić. Jakby nie było, ona dla kogoś pracuje, prawda? I tam było tylko chyba z pamiątki napisane. Sally. To nie, czyli to Kojus i spółka to CEO to nie będzie. Nie, Ink to jest spółka, nie wiem co jest CEO akurat. Kojus, prawdopodobnie Corporation czy coś w tym stylu. No dobra, to troszkę utknęłam. Did the real creature show up last night? Zdjęcie. Znalazłem w moim biurze? Nie. Znalazłem w koszu na śmieci? Nie. Witam, witam. Przyniosłem ze sobą. Albo to. Tutaj przyniosłem ze sobą. Tylko błot mi tutaj nie pasuje. A, dobra. Może tak. A może tak. Burrow's black and white photo I brought with me disproves what the costume design is showing me. I don't get it. Seriously. Maybe there's another explanation for Boggy's appearance. No wiem, ale... Czuję, że tracę tutaj logiczne myślenie. Wykminię, tylko muszę pomyśleć.
No to znalazłem w koszu na śmieci. No dobra, no to... Niektóre rzeczy czasem ciężko odgadnąć. Trochę mi tu logiki brakuje, mojej własnej. O, a może tak, że przebranie, które znaleźliśmy... To? The costume design I found in the trash can explains what Burrow's black and white photo is showing me. My detective's intuition is kicking in. No, That black and white photograph. I'm not sure I'm looking at the real Boggy here, and I think these designs I found in the trash can might be the answer. I'll ask around, see if anybody knows anything about this. Oh, and I should start looking for the costume itself. If I can find that, there'll be some pretty impressive evidence. No, przeszliśmy cały pierwszy chapter. O, I have something for you. Another gift already. Where are you keeping all this stuff? You don't even have pockets in that dress. I don't need a pocket to carry a key. What key? I don't know. You could try it on any door you like. Although, I recommend you try it on that office door. Remington's office? Ciekawe. Dała nam klucz. O, jeszcze mamy tu dwie rzeczy do odnalezienia. No jeszcze nie zdążyliśmy do końca przejrzeć wszystkiego. There's a wooden path built right into the shipwreck. No, The rope bridge leads up through those trees. i zaraz się tam Do przejdziemy. they expect tourists to climb up there? It looks dangerous. A Trochę. shipwreck? In a swamp? Does that make any sense? Wrak statku, tego słowa szukałam And why is wcześniej. there a cafe growing out of the side? Kafe. No jeszcze coś tu jest, co nie znaczy, że, tak jak mówię, od razu musimy mieć taką rzecz do znalezienia. Grass, tree, Grass, trees, grass. grass. There's a wooden path. The rope. Do they expect? Ja bym tam poszła. Na razie. O, przypuścili nas, fajnie. Wow. Jak tu fajnie! Someone please tell me why there's a house here. Dobre pytanie. Well, the lights are on. Maybe somebody's home. Możemy tam kogoś Someone zapytać. please tell me why No okej. It feels like I've stepped into nighttime. What happened to the sun? Przepadło. I wouldn't be using this old rope bridge if I had a choice. I've seen the movies, I know what happens. Dokładnie. Widziałem filmy i wiem, co się dzieje, jak idzie się po takim czymś. Fajnie, że tutaj nam pokazuje, czego jeszcze ewentualnie nie znaleźliśmy. To jest przyjemna rzecz. Teraz tak, możemy wejść do The środka. latch is broken on this door. O! Seems I could fix it with those 3 cogs if I just put them in the right place. Once they're on the right pins, I can move the handle at the bottom to try and open the door. Okej. Ten działa. Ten chyba też. O! Dało się. O, tak, już pamiętam tę postać. To znaczy nie pamiętam nic związaną z tą postacią, ale pamiętam, że You była. just walked straight into my house, did you? Nie do końca. Musiałem się tu najpierw wspiąć. Płacą mi za to, żeby wchodzić do domów, do ludzi. Sorry, mogłem ten...
Nie do końca, musiałem się tu najpierw wspiąć. Not exactly. I had to climb up here first. Normally, I have methods for dealing with unwanted attention, but I can make exceptions for harmless idiots. Do you get any attention up here? Most of the time, people like to leave me alone. But I don't think you're going to, are you? No. I could make an excuse and say it's my job to ask you about last night, but to be honest, I climbed all the way up here and I just like being indoors. Well, if you insist on staying, I'll tell you. I'm Lady Weybridge, and I think you might be climbing up the wrong trees. I'm Detective Grimoire, and I think I might agree with you. No, nie mamy więcej pytań ciekawe. What do you do here? Did you work for Richard Remington? I was living here before that man was even born. And I have absolutely nothing to do with him, or his little tourist attraction. You're exaggerating. How long have you been here? Just in this treehouse? What do you do up here? I've been here longer than anyone. Even longer than, well, anyone. I like numbers. 60 years, something like that. What have you been doing for that time? If you don't mind me asking. I have many reasons to be here, but I won't bore you with all the details of my life. I'm sure there's one detail worth writing down. I like to study the plants and flowers in this area. I've learned many things from them. Now, what about this little chemistry set you've got on your table? I wouldn't call it a chemistry set, but if you bring me an object that has liquid on it, or inside it, I'll tell you what that liquid consists of. Wow, how do you do that? Chemistry. Nie nazwałabym tego tam jakimiś chemicznymi zestawami na stole, ale mogę powiedzieć, co się znajduje w płynie, jak mi go przyniesiesz. Ło, jak ty to robisz? Chemia. Okej, wiemy, że znaleźliśmy trochę płatków tam na drodze do miejsca zbrodni, to w ogóle. Mogę jej dać ten juice. Your job is to ask me about what happened last night. Do you even know what happened last night? I know more than you might imagine. Oh, that sounds useful. Can you tell me? What were you doing? I was here, in my house by myself. What else? That's it. Thanks. Just give me a minute to write all this down. Dokładnie. Daj mi chwilę, żebym mogła wszystkie te informacje zapisać. I found these designs for a boggy costume. Do you know anything about them? You're asking me because you can tell I'm experienced with needlecraft and sew my own clothes? No, but Yeah. that's a good reason. Let's go with that. Well, these designs look like they should have stayed where they were. In the trash? On paper. Oh, how come? Whoever drew them didn't really know what they were doing. You would have done it differently? Of course. I am a seamstress. There was a time when I considered sewing my craft, my livelihood. Really? When Richard Remington arrived in the swamp years ago, I offered him some of my handmade fabric as a peace offering. I don't think he cared much for it. Most likely he threw it away. A pointless gift from some strange woman. Może chodzi o te zasłony? Pokażemy jej zasłony? You can put that away. I can't help you with it. O, czyli jednak nie. Ale chciałabym jej pokazać tego gluta, bo właśnie, rzeczy, które może zbadać. Let's see. First thing we do is put the sample of liquid into the cauldron. Okej, Then tap the faucet. okej. Liquid sample. No, And now, we just have to match the color of that liquid with these ingredients. That's not right. Come on, Grimoire, you're good at colors. a, kolory mamy dopasować. Dobra, sorry. Got it! Now I know what that liquid consists of. I'll write it down in my notes. Spektroskopia jądrowego rezonansu
alkoholowego to jedyna metoda, jaką znam, by szybko i dokładnie zidentyfikować materiał chemiczny, ale jak to zrobić w sposób chemiczny, a nie fizyczny, jest poza mną. A dla mnie to wszystkie, całe to zdanie było poza mną. Let's see. First thing we do, then A to każdy musimy zbadać? And now we just have to match the color of that. A, mówił, że trzeba dopasować kolor. Rzeczywiście. Got it! Now I know what that liquid consists of. I'll write it down in my notes. That looks pretty similar to last time. Jak widać, można zmienić do gara i też działa. Dobra, ja myślę, że możemy sprawdzić wszystkie trzy, żeby się upewnić, że na wszystkich trzech jest ten sam zielony glut. Zakładamy, że tak. I ja przypuszczam, że to jest... Aha, bo my tu mamy... Tak, jakieś jagody borówki, jakieś kwiatki... Got it! Now I know what that liquid consists. I'll write it down in my note. Was that the same as last time? This was the exact same liquid. No właśnie, to było dokładnie to samo. Ja myślałam, że możemy jej pokazać... Napój jej pokazaliśmy, ale... O! Jeżeli chodzi o przebranie... Boggy hat. Headpiece. No, thank you. O, szybko powiedziała nie. Ofiara. I have nothing good to say about that man. O, So I won't say anything at all. nie mamy nic dobrego do powiedzenia na temat tego gościa. Ja bym o Sali zapytała. Jakie masz zdanie na temat Sali? Show it to someone who doesn't live in a tree. O, dobra, jeszcze jakąś wskazówkę. Ale ona nam się przydała do tych rzeczy przede wszystkim. Zakładam, że... They're samples of flowers that grow in this area. Two of them you don't see very much anymore. And one of them only grows around the museum. Dobra, na razie zostawmy ją w spokoju. The tree comes straight through the middle of the house. Tak. It even has little drawers carved into it. Przerażające. Okay, even I'll admit, that's pretty cool. No, i mega też. This is like an oven? Oven? Or is it just a boiler? It's so old-fashioned it hurts my brain. Ha. Check out that sunlight beaming through the window. It's so bright I should have brought my sunglasses. Chyba to był sarkazm. There's a whole load of needles and wool on that shelf. Or should I say yarn? Yarn. I just don't know anymore. A little blanket on a little bed in a little house. It makes very little sense. To jego pun intended po prostu genialne. I'm indoors. What a treat. No, jesteśmy w środku. A, jeszcze coś tu jest, co można zbadać. The tree comes... Dobra, to było... I'm indoor. Kwiatek? There's a book on the table. I think it's a book about flowers. How fascinating. I must take some time to read it. Wzięliśmy książkę o kwiatkach. To chyba wszystko. No dobrze. Mamy jeszcze 4 miejsca, których nie odkryliśmy. Bye bye. Aha, to nie. To chciałam iść dalej. O, cześć. Aha! The great detective returns. Gdzie jest mój Did you kapelusz? run out of ideas? Need a little push in the right direction? Nie. Mam sporo nowych pomysłów. Jeden z nich przewiduje zignorowanie cię. Nie potrzebuję, żeby mnie ktoś popychał. Ale kierunek byłby dobrą wskazówką. Jesteś tym, który potrzebuje małego popchnięcia. You're the one who needs a little push. Like it or not, I'm here to help you. I get it. You give me a map, then you magically disappear and hide behind a tree for an hour. You want me to be impressed? Did you talk to all the suspects yet? I'm working on it. You can't rush these things, you know. Have you noticed anything unusual? I notice that this is going to take longer than I originally planned, and I'm getting the feeling that I wasn't wrong about this tourist attraction. What do you mean? I had a hard time believing there could be a place like this here in a dark corner of a swamp. It didn't make sense, and it still doesn't.
Some things don't make sense straight away. You need to look a little closer. At what? The mud? The water? The trees? Nope. They've been here for years, and they're not to blame. They belong here. She's gone again. Hiding in a bush, no doubt. I wonder if she'll ever tell me something I can actually understand. Może kiedyś. This staircase is a tree. And this tree is a staircase. And this place is so weird. This staircase... The water's clear here. O! I can see my reflection in it. Not bad. Woda tutaj jest czysta. To fajnie. To możemy coś w wodzie znaleźć? Tu idą bąbelki. What's this? Właśnie. Looks like the stuff in the water has been moved around recently. Maybe if I reposition them, I'll find a clue. O! Odcisk stopy! Jakiś. A może nie jednej. A, bo to musi pasować chyba do tych rzeczy. Dobra. Ma to trochę więcej sensu niż wcześniej, tak. Zgadzam się. Stopa. I recognize that footprint. It's the same as the one found at the crime scene. Możemy iść na górę? A to jest powrót. No nie. O! Muzeum. I don't think it's a window, but this hatch is shut at the moment. I can't see inside. This side of the museum is surrounded by blue and red flowers. Takie same kwiatki jak te, co znaleźliśmy na miejscu zbrodni. That's the logo for Boggy's Bog. So, I'm guessing this museum is an official part of the tourist attraction. I hope they don't charge an entrance fee. Jak to muzeum w ogóle stoi podparte tymi kłodami tu. That museum is quite a nice building, which makes it look even more out of place in a swamp. Dokładnie tak. Is it being held up on wooden supports? It's bizarre. No właśnie, o tym mówiłam. That museum is quite a... Which... Is it... Czekaj, no zamknięte drzwi chciałam kliknąć. Zamek. That museum is quite... Wait, is it... Nie mogę? It's a stepping stone path that goes past the museum and into the woods. So glad I'm wearing my best shoes today. Och, so glad. That museum is quite a... Wait, is it... Chciałam na zamek nacisnąć, ale mi nie pozwala, więc... No ciekawe. Może trzeba przejść dookoła na razie? A nie, mogłam wejść do środka. A, wróciliśmy tu do chłopaków, dobrze. Poczekaj, można wejść do środka w ten sposób. The door's jammed unless I can get these brass handles out of the way. Seems like I can rotate them around, just until the gap in the middle is clear. That top hat guy would have so struggled with this one. O, siemka. So, let me guess, you don't work here, do you? I wonder if that makes you the first tourist I've seen today. You're incorrect, detective. I am no mere tourist. How did you know I was a detective? Was it my stylish trench coat? My sensitive, inquisitive manner? It was the clueless expression on your face. What are you talking about? Yeah, that's the one. Right. That's it. You've done it now. What's your name? I go by Folder. Agent Folder. What are you doing? Chyba przegra zakład o nieubrudzenie się w błocie dzisiaj. Jest bardzo duża szansa, że tak się właśnie stanie. Zapisuję bardzo złe rzeczy na temat ciebie w moim notatniku. Robię rysunek twojej pięknej twarzy. Zapisuję notatkę w moim dzienniczku, pamiętniczku. To był długi dzień. I'm writing in my diary. It's been a long day. Twoja praca. So, if you're not a tourist, and you don't work here... I am a scholar, an academic. I'm here to research the past and uncover the future. So, you're visiting the museum. For fun. Fun! Oh, there's nothing so simple as fun to be had here. I come to this museum night and day to study its secrets. Ah, what kind of secrets? It's just a museum about Boggy, right? The swamp creature.
He's one of the most intriguing modern examples of cryptozoology. A fascinating combination of scientific fact and wild speculation. I'm with you on the speculation front. Although, come to think of it, people have been hinting that I should find out about the history of this creature. A wise suggestion. And you've come to the right person. My knowledge far exceeds anyone else you might have met so far. So, you'll help me? I suppose I could divulge some of my findings with you, if you're in the mood for a little light reading. Let me find it for you. Oh yeah, this'll do. Something for beginners at least. Beginners. Informacje na temat Bugiego zebrane przez agenta Foldera. Bugi Swamp zostało chronioną strefą przez jego wygląd zmienił się od oryginalnych rysunków. Aktualny wygląd jest taka bardziej zabawka. Nigdy nie zarejestrowano odcisków jego stóp. Ale niektórzy wierzą, że informacje gdzieś są. No dobra. Ten dźwięk tego cokolwiek tutaj bziuczy w tle. So, Mr. Folder. Agent Folder. Yeah, were you here yesterday? What were you doing last night? I was here, in the museum, going through my files one final time before disappearing into the night. Don't museums usually close in the evenings? They do. I've never been one to worry about other people's schedules. I come and go as I please. There's a key to every lock, Detective. Oh, so you have the key to the museum? Of course I don't. Why would you think that? Well, Once again, that clueless expression. I use a lockpick and get in through the small side door. I have a right to be here, you see. Remington has no business locking me out, so I don't let him. You just admitted to breaking the law. If everyone did that, my job would be a lot easier. It's not my best lockpick. This new one's cheap. I used to own one, a superior model. Unfortunately, I misplaced it in one of the darker corners of the swamp, so I don't... I'm writing down your confession about sneaking around here at night. And what are you gonna do? Report me to Remington? Good luck, my friend. I need to pick my questions carefully. Zazdrościć takich kieszeni. Właśnie chciałam to powiedzieć, tylko nie chciałam im przerywać, że ta kieszeń jest niesamowita. I ten pun intended tutaj, I need to pick my question. It's definitely the murder weapon. Nie, has been... Nie. Might belong to Mr. Harper. Nie. To folder, tak, big. I was given by... I found inside... I found... lockpick. I found near the gift shop. Nie. The tree house. Nie. Remington's body, tak, might belong... Okay. The lockpick I found near Remington's body might belong to Agent Folder. As far as I know, Agent Folder is experienced with lockpicks. I wonder if he's hiding something. Challenge, my friend, challenge! Ale to za chwilę. I found these designs for a boggy costume. Oh, some ridiculous new merchandise for tourists to waste their money on. No, I believe the murderer was dressed like this last night when they attacked Remington. If they were trying to scare him out of the swamp, they should have spent more time making an accurate design. What do you mean? Well, this design is some bizarre hybrid between the real creature and the cartoon character. It simply hasn't been researched properly. What's wrong with it? Well, those flippers? Pure guesswork. Nothing but foolish imagination. Nobody knows what Boggy's feet look like. No footprint has ever been recorded. So tell me, Special Agent Folder, how would you do a better job researching it if nothing has ever been recorded? Oh, well, that's... You know, I mean, it's all a matter of taking the time to... It's just that... But there's no way anyone would believe... Nothing but foolishness. Just tak, okay. I have a bone to pick with you. Are you setting yourself up for a joke? Something about a lockpick? Maybe. Who knows? Stop distracting me. I'm trying to interrogate you. My apologies, go ahead. So, what are we showing Folder now? Ach, co możemy pokazać? No ja bym mu pokazała ten lockpick, który znaleźliśmy. Where did I find this again? Outside office. Protest clear. I found a lockpick at the scene of the crime. Oh, apparently you did. Why does this concern me?
You said Remington always carried a lockpick with him. Yeah, you were at the scene of the crime yesterday. Might know who dropped it. You already admitted to owning a lockpick and using it to open locked doors. You already admitted to owning one of these, and how you're ever so happy to come and go as you please with it, am I right? Be honest. Luckily for me, Detective, I was honest with you. I believe I have already explained that second lockpick before you even found it. You lost your lockpick in the swamp and had to buy a new one. You left your lockpick by Remington's office yesterday. You let Remington borrow. Nie, zgubił, dobra. You lost your lockpick in the swamp and had to buy a new one. That's right. I appreciate you finding it for me. However, I won't ask for it back. Apparently it has since become some diabolical instrument in the art of murder. Yeah, it's an important piece of evidence. Yeah. Dobra, chciałabym zbadać to miejsce troszkę i będziemy powoli kończyć live'a. I'd better take a look at this. Jej, ładny. This journal, it's full of drawings and notes all about Boggy. Jaki ładny. It seems to be the centerpiece of the entire museum. O. Artykuł sprzed 60 lat o tym... Buggy jest pokazany z 3 małymi szponami na każdej dłoni. Stopy są zawsze schowane w wodzie. I wygląda na to, że brakuje jednej strony w książce. O, jakie pażurki. Some educational facts about swamps. Did you know swamps are gross? Yes? Yes, I did. Apparently the museum was founded by the explorer many years ago. In a different location. A, przenieśli je tutaj. It's only recently been moved here to be part of the tourist attraction. That might explain why it looks so out of place. No właśnie. It's a poster from the old Boggy cartoon show. Boggy's Bog. Jaki fajny. Boggy playing the piano. He's having a grand old time. It's a poster from the old Boggy cartoon show. Już się liczy jako... It's a poster from... It's... But actually, I think this is from the very first episode. A nie wiem, czy tam był It pierwszy? says another story from Boggy's Bog, but Okej. Swamp Studios, providing the best in swamp-based animated entertainment. Dobrze. There's a little door in the wall here. I think it leads outside. It's locked though. Ale możemy to otworzyć, nie możemy? Apparently, this is the exact hat worn by the explorers 60 years ago. It seems everyone is destined to lose a hat or two in this damn swamp. O, każdego przeznaczeniem jest zgubić czapkę tutaj. Models of Boggy's claws. Hold on. What's this? Wygląda na to, że znaleźliśmy kolejną część przebrania. Something doesn't seem right here. No. I think I should try arranging these models into pairs. Something seems out of place. A ustawić je w parach? Zamienia miejscami? Zamienia miejscami, no. I don't think these gloves are part of the exhibit. It looks like someone tried to hide them here. Kolejną część przebrania mamy. Przykład A i przykład B. According to historical sketches, the skin would have had a number of spots and patterns, similar to that of a toad frog. 3 prominent sharp claws, supposedly the primary weapon of the buggy swamp monster. From some early sketches even showed a small thumb. No fajne, fajne. Okej, rękawiczki z ręcznie robionego kostiumu Buggy'ego, schowane w muzeum, znalezione tam, nie mają żadnych na sobie szponów i są pokryte tym dziwnym, slajmowym glutem. This is a really cramped museum. Just one room, not worth the admission price. A, jeszcze coś w muzeum siedzi, no, kto by pomyślał. Let's see here.
This journal belonged to the explorer who first discovered Boggy in this swamp 60 years ago. To już chyba wszystko. There's a little... Nie mogę ich otworzyć? Chyba nie mogę ich otworzyć. No ale dobrze, myślę, że możemy powoli kończyć odcinek dzisiaj. 68% zrobione. No, całkiem spoko. Chyba mamy już wszystkich mniej więcej. Możemy sobie jeszcze z kimś pogadać. Ewentualnie możemy spróbować jeszcze wejść. Even though I have the key, this might not be as simple as I'd hoped. O, This door has 2 keyholes. So, which key should I use in each one? o. Ale... No dobra, rozumiem, że miał jakieś poważniejsze pytania na ten temat. Wow, creepy! It's a sharp metal poker for a fireplace, hidden in the shadows. Something about those 3 prongs. Wygląda chyba, że mamy narzędzie zbrodni. I feel like I just stumbled across an incredibly important piece of evidence. Tak, też jest pokryte glutem i pasowałoby pewnie do ran. I się patrzą wszystkie te rzeczy na nas. Dobra, zbadajmy sobie jeszcze to biuro, jak już tu weszłam. Hunting memorabilia. Claws, teeth. It would be an impressive collection if it wasn't so disturbing. Dokładnie tak. An old hunting rifle, discarded carelessly near the window. This isn't the kind of thing I can ignore. Znaleźliśmy broń, porzuconą na ziemi. Remington's desk is covered in drawings and maps and notes. Nastrojowy ten salon, It's all zdecydowanie about tak. Boggy. He was obsessed. An ink bottle spilled onto his work. I'm sure he didn't do that on purpose. Yeesh, it's a bit of a mess. Iż. Perhaps there's something underneath those drawings. It's a note addressed to Richard Remington. The handwriting is immaculate. Richard, our man of the world. A little help is in order. We're worried that the efforts regarding our elusive little friend might be in vain. Send word when you can. The letter is signed FF. And attached is a blurry little picture. It's some kind of metallic insect. The whole thing is a mystery. I have no idea. O, It's a letter Remington before. My dear fellow, I received your note 2 weeks ago, but have only recently found the time to do the appropriate research on the matter. I feel like my time in this awful swamp might finally come to a close, all due to the simple realization, the rest is obscured. What a tease. Vincent Vanderpeer's business card. There's a couple of numbers scribbled on the back. It's a letter. My dear, to I would have widzieliśmy. only. Chciałam I feel zobaczyć like jeszcze all to due. zdjęcie. It's a note. It's some. There's a map of the swamp lying on the desk. It's been annotated in a few places. Dobra, chyba więcej rzeczy tu nie ma. It's a. Tego nie mogę przestawić. And it's some whole thing. Dobra, mogę... It's a Nie. letter. Okej, dobra. There's a map. Dobra. I feel like my. Oh dear. Wygląda jak taki domek dla turystów, który jest niesamowicie tani z nieznanych powodów, dopóki się nie dotrze na miejsce. Jak z tych horrorów wszystkich. This is the creepiest office I've ever been in. Ever. This is the creep. These animals. They're all. They're not. I don't recognize any of them. No właśnie. To są jakiś wilkołak, jakieś jednookie coś. Hunting memorabilia. It would. I don't know what's in that jar, and I wish it wasn't in there. I'm gonna stop looking at it now. This is the creepiest office I've ever... The open window looks over the wooden planks outside. Oh, and on one side, a part of the curtain has been ripped off. No, najprawdopodobniej to, co my mamy. No way. No way. Wilkołak. Is this... a werewolf? These animals... I don't... These animals... Myślałam, że może... Photos and paintings line the wall above the fireplace, but one of the frames is empty. Wait a second.
What are these pieces on the floor underneath it? This photo is ripped, but it looks important. If I can piece it together again, maybe it'll reveal a secret. Oh, let's see the secret! Ło, ilu ich tam jest? Ludzie, ile was tu jest? Ludzie, ile was tu jest? Ło! Ło! Jaka armia? This photograph, it's a young Remington. And some other men I don't know. They're all holding rifles. Maybe I can ask Harper about it. Znaleziono grupowe zdjęcie. I młodą Have I ofiarę. uncovered a secret in here? O! Murdered. The victim was found at the scene. Sally's face? Belong to a secret society. Poważnie? Hunting photo explains why, nie. This proves that, nie, is historical evidence that Richard Remington belonged to a secret society. The hunting photo is historical evidence that Richard Remington belonged to a secret society. I'm getting a strong feeling that Remington might be the bad guy in this story. If he wasn't already dead, I would have loved to ask him a couple of questions. I should ask around, see if I can gather any information about his motives for being here. Okej, akurat, dobra, idealnie. Skończyliśmy 2 chaptery w pierwszym odcinku. Na następnym live spotkamy się w niedzielę akurat, jeżeli chodzi o live'a na YouTubie z Detektywa Ciąg Dalszy. A zobaczymy, jak mi się potoczy jutro czas i dzień i wszystko, czy zrobimy live'a na Twitchu, czy nie. Dam wam znać. Dam wam znać. Musimy sobie wybrać jakiś dzień w ciągu tygodnia na Twitchowe live'y. Dobra, dobra. Ale cieszę się, że wpadliście i że nie macie nic przeciwko całkowicie grze po angielsku, w tym wypadku Detektywa. To jest bardzo fajna gra, ja ją bardzo lubię i w ogóle, więc... Oczywiście pamiętam większość rzeczy, ale nie wszystko. I przyznam, że nawet nie pamiętam tutaj, kto jest mordercą, więc to chyba dobra rzecz. Tak jak mówiłam, zapominam wielu rzeczy w grach. Także widzimy się teraz na odcinkach z Hogwartu i z One Piece'a zdecydowanie. Jutro również o 20. Jutro jeszcze nie wiem o której. Jeżeli będzie live, to dam znać wcześniej w zakładce społeczności na YouTubie. Jeżeli nie napiszę nic, to znaczy, że nie będzie w ogóle live'a. Tak, żeby było wiadomo, bo to zależy od tego, jak mi się uda rozplanować dzień i nagrywanie. Gra jest świetna, też tak uważam. Jest naprawdę dobra. Ja dziwię się, że nie jest bardziej taka znana i że nie ma w ogóle napisów dodanych, chociaż jestem ciekawa. Dobra, tak czy siak, widzimy się na odcinkach z Hogwartu i za chwilę będzie 3. odcinek też na kanale, więc zapraszam. Także dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Jaho!